dzień dobry, witamy ponownie z Grecji. Nie, żartuję, słuchajcie, nie jesteśmy w Grecji, ale jesteśmy w takim miejscu, które dzisiaj palcem po mapie wyczaiłam, jadąc w naszą podróż. Mamy taki wypad dwudniowy i nasz pierwszy cel właśnie go widzicie. Wejdziemy tam na górkę i Wam opowiem troszkę o tym miejscu, bo jest to bardzo ciekawe. Ile razy jedziemy A1 autostradą. Musieliśmy przejść przez to rondo, dlatego mnie wyłączyło, bo było bardzo dużo aut. Słuchajcie, idziemy na ten monument. Ten monument to jest budowla, którą sobie wymyślił tutaj pierwszy hrabia Durham i na Penshap monument. O, tędy się wchodzi i zamyka. O, wchodzi i zamyka. I słuchajcie, zawsze nas to zastanawiało, jak jechaliśmy właśnie A1 drogą, co my widzimy, co to jest takiego ciekawego. No i teraz się nadarzyła okazja, że właśnie jesteśmy tutaj w okolicy przez 2 dni, no i postanowiliśmy sobie tutaj wziąć rowery i trochę tą okolicę pozwiedzać. Jak chłopcy już pobiegli do przodu. Słuchajcie, jest to miejsce, które zostało wybudowane w 1844 roku. Oczywiście jest to replika wybudowana specjalnie dla tego pierwszego hrabiego Durham. I tutaj z góry jest to takie nieduże wzgórze, ale wysokość tego pomnika to 30 metrów i ono jest naprawdę bardzo takie okazałe. Ja tam podejdę wyżej, to wtedy Wam dokładnie pokażę widok, który się rozpościera za mną, bo tutaj już ludzie sobie przeszli. Jest to budowla, która została wzorowana tak jak świątynia Hefajstona w Atenach. Już chłopcy są na górze, także super. No i tak sobie wymyślili, że sobie wybudują. No i w 1844 roku właśnie ta budowla powstała. Także jesteśmy szczęśliwcami, że dotarliśmy tutaj. No to podejście, słuchajcie, jest takie troszkę wymagające. Zwłaszcza jak się przesiedziało prawie 3 godziny w aucie. Bez kawy, bo brakło. Nie, no żartuję. Był za to rumianek. Ale popatrzcie, taki jest widoczek. Tutaj, przede mną, to jest cały teren Country Park. I też mamy zamiar się tam przejechać nawet na rowerach, bo mamy ze sobą rowery. I jest tam skatepark. Są tam jeszcze takie kamienie porozrzucane, także zobaczymy. Ale popatrzcie, tutaj Trick Point. Tak jak widzieliście nasz filmik już pewnie z Kinder Scout. To też jest zdobyty Kinder Scout, a tu mamy Trick Point. Zaraz zobaczymy, jaka to jest wysokość. Nie ma. Troszkę pomniejsze, bo budowla jest naprawdę okazała i robi wrażenie, tak jak chłopcy już tam stoją jak w Atenach. Także wejdę teraz po schodkach i zobaczymy, jak wygląda w środku. Zostańcie ze mną, a zobaczycie. Co macie ciekawego? Pokażcie. Wiesz co, tak, tam są takie porozrzucane kamienie, widzisz, takie niby stoją jak Stonehenge. Możemy tam podjechać i ten skatepark mi pokazywało, że on jest junior. On musi być tak jak te samochody jeszcze tam stoją, bo też ten drugi parking to była ta druga opcja koło skateparku. Słuchajcie, tu jesteśmy ciekawi, bo podobno jest taka opcja, żeby wejść tutaj na górę i oglądaliśmy filmik z synem. No i właśnie tak było, że ktoś tam wszedł na górę, że National Trust otwiera tutaj taką możliwość, ale kiedy? No dzisiaj na pewno ja Wam przejdę, pokażę, bo tak, my jesteśmy bardzo blisko Sunderland, tutaj zresztą widać tam wybrzeże piękne, morze też widać cudownie stąd. Widzicie? Nie wiem, czy troszkę nie wieje, ale chcę Wam pokazać fajne widoczki z tego miejsca. Tutaj mam akurat pustą kolumnę, to Wam pokażę z drugiej strony, bo podobno, a mi się wydaje, że tak 99% widzę katedrę w Durham i też był taki plan, żeby się przy tej katedrze zatrzymać. Ta katedra jest gdzieś tam
tak troszeczkę jest mgliście, więc nie zawsze Wam wszystko na telewizorze wyjdzie. A tu jest cały ten country park i on jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Tak jak widzicie, na tą część sobie przejdziemy albo pojedziemy rowerami, a my stoimy tutaj gdzieś. Tam jest kawiarnia, farm show, to jeszcze Wam opowiem legendę. Taką krótką historię na temat tego miejsca i hrabiego, ale dajcie mi chwilkę, wyjdę stąd. Także taka piękna jest tutaj okolica. Tu jest jeszcze jeden taki jeszcze jeden fajny deal, że tak użyję takiego słowa, a mianowicie tutaj wieczorem jest tak, że jest to bardzo ładnie oświetlone. I powiem Wam, że syn jak oglądał filmiki, to widzieliśmy, jak to jest pięknie podświetlone i można tutaj sobie dojechać wieczorem tak samo. Nie wiem, jeżeli będziemy mieli siłę, to przyjedziemy, jeżeli nie, bo mamy jeszcze w planach dzisiaj małą taką wycieczkę rowerową wzdłuż wybrzeża. Taki jest plan, bo jest przepiękna pogoda, jest około 20 stopni, ale słuchajcie, jest cudnie, no chyba, że gdzieś tam bliżej już linii brzegowej, bliżej morza będzie wiało, ale na razie jest tutaj bardzo, bardzo przyjemnie, wręcz bym powiedziała, że jest gorąco. I teraz tak, powiem Wam krótką legendę na temat tego miejsca, tylko myślałam, że uda mi się znaleźć ten znak, którego szukam. Więc słuchajcie, legenda głosi, tak niestety nie mogę znaleźć tego miejsca. Nie wiem, być może to wcale nie jest tutaj to, czego szukam. Szukam takiego pomnika smoka. Dlaczego smoka? Bo legenda głosi, już Wam tutaj powiem, bo ten Pan rozmawia przez telefon i tutaj właśnie legenda głosi, że John Lambton, czyli ten pierwszy hrabia Durham, on złowił jakąś rybę w pobliskiej rzece i w tym momencie ta ryba była taka dziwna, przypominająca trochę węża i on sobie wymyślił, że to on po prostu taką dziwną rybę wrzuci do studni. Jak wrzucił tą rybę do studni, to ta ryba urosła do jakichś niesamowitych rozmiarów i okazało się, że to był smok. I ten smok tutaj, że tak powiem, atakował pobliskie stada, które tutaj otaczały to wzgórze, wyjadł wszystkie zwierzęta i jak ten hrabia wrócił z wypraw, no to w tym momencie pokonał tego smoka i właśnie to tak, że tak powiem, został bohaterem lokalnym, jeżeli oczywiście to jest prawda. Ale każda legenda ma w sobie troszeczkę prawdy albo jakiegoś lokalnego bohatera, tak jak u nas Szewczyk Dratewko, prawda? I w tym momencie tutaj właśnie na jego cześć powstało to miejsce. Fajna historia. Mówię, gdzieś ten smok, podobno też jest gdzieś pomnik tego smoka, ale ja niestety nie wiem gdzie. Więc tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Tyle udało mi się doczytać. Jak wiecie coś więcej, to dajcie znać. My w każdym razie w tej chwili wyszliśmy tutaj, zobaczyliśmy bardzo fajny punkt widokowy. Rzeczywiście można się wspiąć, posiedzieć chwilę, a my już sobie idziemy tam na ten właśnie country park, bo tam też jest kilka rzeczy, które nas interesują i też chcemy zobaczyć. I zobaczcie, właśnie jest ten country park. On jest naprawdę olbrzymi. Jest bardzo dużo możliwości tutaj, takich aktywności różnych, i rowery, i ścieżki, i jakieś pewnie będą miejsca dla dzieciaków. Także zaraz u podnóża tego pięknego monumentu. No, przyznajcie, że robi wrażenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek jak jechaliście właśnie autostradą w kierunku Szkocji bądź tutaj Newcastle, to widzieliście. Tutaj z wyprzedzeniem Wam nagram 28 september, 28 września. Mamy tutaj wielki Big Walk. Możecie przyjechać i możecie spacerować tutaj, jeżeli będziecie mieli blisko. Przypuszczam, że pogoda jeszcze będzie fajna i też będzie można tutaj troszeczkę jeszcze pozwiedzać. My, słuchajcie, idziemy na ten parking. Tam dalej przede mną w domku jest jakaś tam kawiarenka, jakiś farm shop, jakieś tam inne rzeczy. Pewnie są też toalety. Jak uda mi się tam przejść, czy podjechać rowerem, to Wam pokażę. O, i rowery wyciągnięte. Tam, słuchajcie, jest taki skatepark. Młody człowiek już sobie jeździ, a ja chciałam podjechać pod tablicę. No ale niestety z tej tablicy jest tylko tyle. Słabo, ale jest to teren. Cały ten teren to jest teren, właśnie tutaj były kopalnie, stąd też to miejsce jest takie dosyć duże i jest tutaj taki duży, nierówny teren. Tutaj właśnie dojedziemy sobie, to jest skatepark. No, taki nieduży, ale zawsze fajny. Kurczę, jak to jest ładnie, jesteśmy pod wrażeniem, bo nie spodziewałam się, że tu będzie aż
No, tak sympatycznie. To są dwa takie jeziorka, więc z jednej strony my jesteśmy. Cudne łabędzie. Tutaj też jest taki duży parking po mojej lewej stronie i stoi oczywiście budka z autko z lodami. Także też atrakcja dla dzieci. Ja idę sobie po kawkę, słuchajcie, muszę sobie wziąć kawkę, bo nie wzięłam naprawdę ze sobą kawy. Zapomniałam po prostu. Idę po kawę. Zobaczcie, jak fajnie jest to usytuowane. Taka... Od razu mówię, to były kopalnie, dlatego też jest taka nazwa. I można kartę sobie wyrobić. Super fajnie, bardzo mi się podoba. Miejsce dla psa, woda, także świetna. Kawka jest, teraz muszę tutaj przejść. Zobaczcie, ile tu jest ptaków, niesamowite. Wypiję szybko kawkę, małżonek ogarnie robotę i lecimy dalej. Fajnie, ale kawa jest gorąca. Zobaczcie, tutaj już Wam właśnie pokażę, bo jest kolejna mapka, która troszeczkę więcej pokazuje, jakbyście byli gdzieś tutaj w okolicy, a zazwyczaj w Sunderland trafiają się fajne takie oferty, jeśli chodzi o karawany w okolicach, albo w ogóle sam nocleg, więc jest to oczywiście kawałeczek. Już niedaleko macie kolejne piękne miejsca, bo już można się pokierować w kierunku, że tak powiem, granicy ze Szkocją i tam też jest przepięknie. No ale tutaj też oczekuję, że będzie super, zwłaszcza, że kilka atrakcji mam upatrzonych. Czyli tak, tutaj zobaczcie, tutaj mamy skatepark, tu mamy amfiteatr, myśmy przyjechali, bo bardzo wiało tam. Teraz jesteśmy tutaj przy tej pierwszej wodzie, tak, sobie obkrążymy tutaj ten park. Tutaj wjedziemy sobie jeszcze na te kamienie i wrócimy po młodego na skatepark. Także tutaj jest też taki, o tu jest, widzicie, playera, także tam może sobie jeszcze tam przejedziemy, pokazać młodemu, czy coś fajnego dla niego będzie, ale on w swoim świecie z rowerem, także super, super. Jedziemy pozwiedzać, zobaczymy. Zobaczcie, jak cudnie, to gęsi w sumie. Naprawdę ładnie, słuchajcie, naprawdę ładnie. Fajna miejscówka, fajny tutaj widoczek, tak samo. Zobaczcie, jak jest pięknie. Tutaj jest naprawdę cudnie. Tak widać. Tu podjechaliśmy na samą górę. Prawie dobrze, że mam przerzutki. A ktoś się męczy. Zaraz tam na górę pójdziemy, zobaczymy, co jest ciekawego. Zostawię mój super rower i wejdę tutaj do góry. Zobaczymy, co tam jest. Ale popatrzcie. Tak to wygląda tutaj. Tu jest skatepark. Tam jest plac zabaw i też jest kawiarenka. A tutaj jest właśnie... W sumie te kamienie to są tylko takie kamienie. Ja myślałam, że to będzie coś ciekawszego. No ale okej. Plac zabaw, słuchajcie, ten, o którym Wam mówiłam. Toalety zaraz po prawej stronie, także sobie skorzystamy. Wyglądają tej toalety, chociaż nie zapowiadałem się ciekawie, od razu Wam powiem. No i tutaj już jest też taki dosyć duży parking, też możecie skorzystać. No i słuchajcie, niespodzianka, bo mamy taki mały, mieliśmy małą taką prośbę. Ktoś chciał bardzo spać w Travel Lodge. Co prawda niekoniecznie w Sunderland, ale taki był plan, że gdzieś wybierzemy miejsce, gdzie możemy się zatrzymać w Travel Lodge i spać. Jedziemy windą, chodź. I spać właśnie tutaj w Travel Lodge. Chociaż miejsce, które Ty wybrałeś, to było Carnarvon, ale tam nam nie po drodze. Także jedziemy, jesteśmy, pokaż jaką masz kartę i tą kartę trzymać, to było najważniejsze, prawda? Travel Lodge jest takim jednym z tańszych, słuchajcie, hoteli w Anglii, ale ja nie ukrywam, że zawsze trafiamy dobrze. Zaraz Wam pokażę pokój i pokażę Wam, jak dokładnie wygląda, że tak powiem, wyposażenie tego super ekstra pokoju. No, nie jest tak źle, a cenowo po prostu Was zaskoczę. Tutaj jesteśmy w samym centrum Sunderland, to mamy po drugiej stronie ładny park i zaraz tam morze. Oczywiście to nie jest Carnarvon. Carnarvon Travel Lodge jest jaki? Taki fajny. Tam jest lepsze. W miejscu lepsze. A, w miejscu, no tak, tam od razu wychodzimy na morze. My mamy pokój 220, ile?
221. Także gdybyście nie byli, Travelodge wygląda generalnie wszędzie bardzo podobnie. Są oczywiście takie wersje bardziej super, tak jak na przykład w Edynburgu spaliśmy, to jest taki deluxe Travelodge, a tak wygląda nasz pokój. Tak wygląda pokój, wiatraczek, pełna klimatyzacja, widok super na ulicę i tutaj pełne wyposażenie. Łóżka jedno, łóżko drugie, kibelek z łazienką. No i cena. Cena takiego pobytu w wakacje w Travelodge to jedyne ile? Powiedz? 30 co tam. 37 funtów. Hurra! MacGyver w akcji. Pokażę Wam, gdzie jedziemy. Nasz cel to przejechać dzisiaj tutaj, no twój kebab. Nasz cel to jest, słuchajcie, latarnia. Ona co prawda już jest dzisiaj zamknięta, ale jedziemy. To jest 5,8 mili nam pokazuje. Także zobaczymy, jak nam... Nie, 5,3 mili, zobaczcie, niby 28 minut z naszego miejsca, w którym jesteśmy, czyli spod naszego pięknego, cudownego Travelodge. Tak, super ekstra. Pani się śmiała w recepcji, że spełniamy życzeniem syna za 37 funtów. Super deal. Żeby Wasze dzieci miały takie życzenia. Ruszamy, jedziemy i już się zobaczymy. Kawałeczek przejechaliśmy, a to już takie pierwsze atrakcje. Nie dość, że młody podjarany, bo ma schody i może skakać na schodach. To jeszcze takie tutaj atrakcje, słuchajcie. Fajnie, to jest jakiś taki ryneczek. My jedziemy w stronę morza i w stronę tej latarni. Jest piękne popołudnie, słuchajcie, jest piękne popołudnie, dlatego trochę zmieniliśmy. Mieliśmy jutro jechać do latarni, ale jutro pójdziemy do muzeów, które są tutaj, bo też chcemy zobaczyć. Musimy się dostać na drugą stronę mostu i słuchajcie, sobie tamtędy przejedziemy. Tam dalej jest tak samo jeszcze Glass Muzeum, które chcielibyśmy zobaczyć, ale ono jest w niedzielę zamknięte, więc fajnie, że zostajemy tutaj do poniedziałku, bo tak nam się akurat fajnie praca ułożyła, że możemy tutaj być właśnie do poniedziałku. Musimy zresztą być, więc to tak, te atrakcje, wszystkie muzea będą jutro otwarte. Ruszamy dalej, ale powiem Wam szczerze, że podoba mi się. Byłam tutaj już kiedyś, ale tak nie było okazji zwiedzać tego miasta, także ruszamy. Zobaczcie, przyjechaliśmy sobie na drugą stronę, tutaj akurat tak fajnie nie wieje. Droga rowerowa nam pokazują strzałki, żeby jechać tak jak... trochę inaczej nam nawigacja pokazuje, ale to nieważne. Kierujemy się tutaj tak wzdłuż. Fajnie, powiem Wam, że fajnie. Tak, ja lubię taki klimacik. No ciekawe, co tam nas czeka za rogiem. I zobaczcie, dojechaliśmy do plaży. Jednej z tutaj fajniejszych plaż, znaczy... To jest w ogóle jakaś taka zatoczka, ale my jedziemy tam dalej. Tak, sowy, które wydają dźwięk z Twoich ust. Dobra, my jedziemy tam dalej. Nie zatrzymujemy się, bo mamy jeszcze kawałek do przejechania. Nie włączyłam tego mojej aplikacji, ile dokładnie przejedziemy, ale to spoko, to po prostu jedziemy sobie, mówię, i tak było średnio około 5,3 mili, tak jak Wam pokazywałam, ale plaża tu jest fajna, ładna, tam dalej jeszcze podobno ładniejsza, także zaraz się okaże. Sobie tutaj, słuchajcie, dojechaliśmy pod taki wiadukt, bo tutaj już nam się kończy, że tak powiem, już jest zejście tylko na plażę, więc nie pojedziemy dalej. Tu patrzcie, macie tak samo informacje z pieskami. Od tego miejsca dokładnie możecie to jest Rocker Beach, tak się nazywa ta plaża. Także ona jest dosyć duża, dosyć daleko się ciągnie. Ja jadę już tutaj pod ten wiadukt, bo tak nas tutaj nawigacja prowadzi. Nie widzicie tej nawigacji, bo jest ściemniona. Także zobaczymy, gdzie dalej pojedziemy, ale Rocker Park. No zobaczymy. No takie fajne przejazdy, fajnie to wygląda.
No i słuchajcie, super, oni pojechali. Jeszcze mamy 8 minut do celu, ale tak naprawdę już teraz taką drogą, bo nie skręciliśmy tam, gdzie była droga dla rowerów, tylko oni, że jadą wzdłuż wybrzeża. Słuchajcie, nie wiem, w jedną stronę jest kawałek. Jeszcze musimy wrócić. O, jaki piękny tam wiatrak. I krowy, i konie. Super, super, ale przejazd przez to miasteczko później może Wam pokażę, bo już tak jechaliśmy, nie chcieliśmy się zatrzymywać. Trochę takie jest tłoczne, ale no są wakacje, więc co tu się oszukiwać. Wiadomo, że ludzi jest wszędzie pełno. Dobra, gonię ich, bo widzę, że już tam są daleko, daleko na przodzie. Teraz Wam coś powiem. Chłopcy tą białą latarnię, co widzieli w samym środku Sunderland, to oni myśleli, że to jest to. A ja mówię, nie, jeszcze 3 mile. No i brawo, jesteśmy. Zobaczcie, jak pięknie. Udało się, pełen sukces, dojechaliśmy pod latarnię. Taka ciekawostka, latarnia z 1871 roku i to jest pierwsza latarnia na świecie zasilana prądem elektrycznym. Chociaż tak samo nam mówiła pani w Dover, prawda? No więc ja tak do końca już nie wiem, niby tam też jakieś były zmianki. Ona jest czynna, słuchajcie, i można ją zwiedzać, ale chyba dzisiaj była do 16 godziny. National Trust jest tutaj opiekunem, więc jak macie karty, to oczywiście wchodzicie za darmo, a jak nie, to pewnie tam jest jakiś wstęp, może uda mi się znaleźć 7 czy 8 funtów. Także miejsce jest fajne, przejazd no to jest około z naszego hotelu około 5,5 mili, tak jak Wam pokazywałam. No i teraz musimy jeszcze wrócić. Widoki są niesamowite, bo latarnia jest na takim klifie, więc tam już mam Newcastle i tam fajnie sobie widać port. I tak jak tutaj widzicie, ja wejdę, pokażę Wam, bo widzę, że jest otwarte, więc śmiało możemy wejść. Tak, tutaj widać, że to jest National Trust, bo tu są leżaczki. No także jakbyście chcieli tutaj przyjechać, oczywiście możecie przejść samochodem, to absolutnie nie przeszkadza. To w tym momencie możecie sobie tutaj fajnie spędzić czas. Jest piknik, miejsce na piknik, tam widzicie jest parking, więc też to fajnie wygląda. No teraz nie ma nikogo, ja też liczyłam na jakiś taki bardzo ładny zachód słońca, ale no nie oszukujmy się, przy Morzu Północnym raczej zachodu słońca nie zobaczę, dlatego ja tak niezbyt tą stronę lubię, ale żeby nie było, że wybrzydzam, bo co chwila gdzieś jesteśmy, to po prostu lubię każde miejsce, gdzie jedziemy. I jedno miejsce jest bardziej ciekawe, drugie miejsce jest mniej ciekawe. Kiedyś, mówię, tutaj byliśmy na karawanach, to były pierwsze nasze takie wyjazdy. Byliśmy w Black Rock, to jest tutaj już niedaleko i przyjechaliśmy sobie do Sunderland właśnie tak w odwiedziny na rybkę. Nawet tą rybkę dzisiaj mijaliśmy, wiem, że tam była bez glutenu, ale powiem Wam szczerze, że wtedy jakoś tak na mnie to miejsce nie zrobiło takiego wrażenia. Byliśmy na latarni przy Dover, więc tam też jest filmik u nas na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Naprawdę w Dover przeżyliśmy super przygodę i byliśmy tyle razy w Dover i zapewne też jak podróżujecie, to też byliście w Dover nieraz, ale tylko pewnie przejazdem. A warto się zatrzymać, pójść do zamku, pójść sobie zwiedzić właśnie Dover, latarnie, białe klify, przejść tymi tunelami. Słuchajcie, zobaczcie nasz filmik, bo ja go zresztą tutaj oznaczę na samym końcu, bo naprawdę jest warto. Naprawdę jest warto wybrać się z dzieciakami na tą wycieczkę i pokazać im taki początek Anglii. A tutaj, tak jak widzicie, już jest zamknięte, ale teren jest dosyć duży i naprawdę można sobie tutaj
pochodzić, pozwiedzać, poczuć klimat tej latarni. No i słuchajcie, my będziemy się zbierać z powrotem, bo czeka nas jeszcze powrót, czyli kolejne 5,5 mili do przejechania, ale jakoś jest okej. Trochę tak na tych dziurach mnie tym moim rowerkiem poturbowało, ale dam radę spokojnie. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, gorąco Wam polecam, bo naprawdę takie miejsca właśnie warto zwiedzać, pokazywać dzieciakom. A mówię, nasz młody sobie wymyślił noc w Travel Lodge. Więc słuchajcie, tylko spełniać dziecięce marzenia za 37 funtów. Chyba było warto. Tutaj już tak dojechaliśmy sobie z powrotem. Tu jest tak bardziej spokojnie, słuchajcie, zupełnie inaczej niż tak jak my jesteśmy. Po prostu tak bardziej nadmorsko, w ten sposób bym powiedziała. To Wam pokażę z góry, bo dojechaliśmy już. Imprezki na plaży, muzyka. Jedziemy szukać czegoś dobrego do jedzonka. I słuchajcie, trafiliśmy na German Kebab. Takie było życzenie naszego syna, a dzisiaj spełniamy jego życzenia. Jemy sobie tutaj nad wodą. Robi się już chłodno. Ja jestem dzisiaj, słuchajcie, przez cały dzień w sukience. Teraz dobrze, że sweter miałam spakowany, bo jest chłodniutko. Tam, jak jechaliśmy, ja nie tak tylko troszkę nagrałam, ale wiało bardzo. Tam jest właśnie Glass Muzeum i bardzo bym chciała jutro do niego pójść, tak samo jak bym chciała iść do tego Winter Garden, zobaczyć. I generalnie powiem Wam szczerze, nie wiem, co jeszcze tutaj wymyślę. Czy jeszcze może tam sobie podjedziemy Zależy jaka będzie pogoda, bo to też jest ważne. Jak będzie ładna pogoda, to może trochę tutaj posiedzimy na plaży, a jak nie, no to gdzieś tam wyruszymy i zobaczymy. Mamy rowery, to też troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. No i tak miło posiedzieć wieczorem i jeszcze wrócić rowerami do domu, bo jeszcze rowery. Kawałeczek jeszcze jest. Także do zobaczenia jutro. Zobaczymy się z innego miejsca. Mam nadzieję, że może uda mi się nawet wstać na wschód słońca. Chociaż 5:45. Nie wiem, czy naprawdę będzie mi się chciało. Do zobaczenia. Pa! Foka, tutaj to jest lew. I jesteśmy, słuchajcie, dzień dobry, kolejny dzień. Dotarliśmy do ciekawego miejsca, a mianowicie jest to Winter Garden. Wejście jest darmowe. Zobaczymy, taka pogoda jest, widzicie, nieciekawa. A tam jest foka faktycznie w tym parku. To nie foka, to mors. Mors siedzi. Nie wiem, czy tu jest wejście, czy tam z przodu. Zaraz zobaczymy. Okej, musieliśmy przyjść zobaczyć morsa. Ale tu jest brudno od gołębi. Ten biedny mors też jest, zobacz, jak on jest brudny. Widzisz? Trochę gruby, no. A samo to muzeum, widzicie, tak się prezentuje. Także idziemy do środka, zobaczymy. 9:30 jest otwarte, tak jak widzicie, jest taka pogoda. Niby jest ciepło, 19 stopni, ale nie jest tak bardzo ciepło, jak było wczoraj. To jest pigeon? Ciekawe. Nie, to jakaś, nie wiem, jakiś inny ptak, ale nie wiem, junioreki. A tutaj właśnie wchodzimy. Jest dosyć duży sklepik. Także spróbuję coś tam nagrać, pokazać Wam. Słuchajcie, dużo tu jest fajnych rzeczy. O, i latarnia, na której byliśmy. I kubeczki. Ja byłem na 3 latarniach. O, to na pewno też kojarzycie, bo jak się jedzie, to jest tutaj przy Newcastle właśnie ten pomnik. Fajne rzeczy. No, tak jak zawsze fajne rzeczy. To mamy pierwszą salę, jakąś taką wystawową, słuchajcie. O, tu jakie ciekawe, zobaczcie. Auta. Trochę taksodermii. I strój. Co tu jeszcze znalazłeś, no? Bo tutaj to miejsce jest tak samo związane z ceramiką, którą oni wytwarzali. Także dlatego tu jest tak dużo fajnych takich gadżetów. A to nie wiem. To jakiś zegar tak samo. A patrz, w środku ile zegarów takich malutkich, popatrz. Widzisz?
Zobaczcie, część gdzie jest bardzo dużo informacji na temat właśnie kopalni. A tak fajnie zrobione, interaktywnie. Film jest? A tak strasznie trochę w środku, bo jest tak ciemno. Że się strasznie trochę w środku, tak jak ta lalka straszna, patrz. Jest tak No tak jakbyś był w kopalni. A ja byłem w kopalni. No byliśmy w kopalni, słuchajcie, byliśmy w kopalni. Gdzie byśmy byli w tej kopalni? Koło White Cliff są. Nie White Cliff. Nie. Gdzie byliśmy w tej kopalni tak fajnie? Co wchodziliśmy w dół, musieliśmy kaski mieć i maski. Nie wiem, kaski i maski? Ojejku, przypomnę sobie, to wam powiem, bo nie pamiętam. Nie pamiętam. Koło Lidz gdzieś byliśmy, ale słuchajcie, tak niesamowite, po prostu wchodzi się do kopalni. Niestety tam nie można było, znaczy wtedy w ogóle jeszcze nie nagrywałam, którek też. A tu nie da rady nacisnąć. Nie da rady. A, przekręcasz tylko, widzisz? Ale tu też jest fajnie zrobione, słuchajcie, powiem wam, że... Ojejku. Nawet gołąb się tutaj trafił. Fajnie, tak czasami fajnie się przejść, słuchajcie, i cofnąć w czasie i zobaczyć, jak to wszystko kiedyś funkcjonowało, tak naprawdę nie tak dawno. Ale powiem wam, że właśnie wchodziliśmy do tej kopalni tam, a muszę dokładnie zobaczyć, może mam coś nagrane, jakiś short wstawić, ale super atrakcja dla dzieciaków. Powiem wam, że tak jak zwiedzaliśmy Wieliczkę, no to nasza Wieliczka jest oczywiście number one, ale tamta kopalnia zrobiła na nas bardzo duże wrażenie, tak samo. Kopalnia węgla. No koło Licy, ale właśnie nie pamiętam gdzie. Muszę obczaić. No i tutaj już idziemy do Winter Garden. Coffee jeszcze nie czynna. Książki możesz sobie wypożyczyć. Biblioteka jest, tak. Ale od 10 Winter Garden, także jeszcze chwilę musimy zaczekać. Dobra, słuchajcie, otworzyli garden. Więc wchodzimy, zobaczymy, co tu jest ciekawego, ładnego. Pachnie jak w dżungli. Czujesz, jak pachnie? W sumie nie wiemy, jak pachnie w dżungli. Idziemy do góry? Idziemy do góry? Och, jak woda tam leci. Chodź najpierw tu. Zobaczymy, co jest u góry. Chlorem. Takim chlorem, no. Patrzcie, jak fajnie. Fajnie. Musimy tam osadzić. Tak jak w Kew Garden. Tak troszkę. No, ciekawie. Wow, słuchajcie, i dinozaury są. No, taka fajna atrakcja. Nie jest to za duży ogród, ale zawsze coś innego. Na górze nic nie ma. No, z góry możesz obserwować. Z góry można zobaczyć cały ten ogród. Ja się tędy przejdę. Słuchajcie, jakby nie było, jest to na pewno ciekawa atrakcja. Zwłaszcza, że można posiedzieć. Jest połączony z biblioteką, także no fajny pomysł, bo nie zawsze w miastach się zdarza takie połączenie kilku rzeczy i jeszcze wystawy. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście nie jest jakieś takie, widzicie, tu jest jakieś takie niedokończone, ale tak przyjść, zobaczyć, jak pogoda nie dopisuje, na pewno warto. Tak, teraz idziemy śladami dinozaurów. O, jeden już jest. Fajna atrakcja? Tak. No widzicie, fajna atrakcja. Także jakbyście tutaj byli, to macie drugi dzień zwiedzania muzeów. Oczywiście, tak jak powiedziałam wam, one są za darmo. Tam jest jakaś dotacja. Można sobie posiedzieć. Pokaż, jakie rybki. A to karpie koi? O! Ale ich dużo. Mają takie budzenie. A tu kolejny dinozaur. Słuchajcie, nie, fajna atrakcja dla maluchów, chociaż mówię, nasz młody się i tak cieszy, mówi, że fajnie. Zostaje nam jeszcze jedno muzeum to Glass, ale tu już wrócimy sobie do hotelu, weźmiemy wszystkie nasze rzeczy, spakujemy i wtedy sobie tam podejdziemy. Później jeszcze musimy trochę pracę ogarnąć. O, jakie piękne drzewko szczęścia, zobaczcie. Ale cudnie. Cudne. Jeszcze tu niżej można iść, zobaczcie, tak jak chłopaki idą. Teraz idziemy śladami dinozaurów, tak? Upatrzyłeś, że dinozaury tutaj szły. O, fajnie, fajnie. Tam ogon wystaje. Także polecamy. Fajne miejsce, bardzo ładne, ciekawe, chociaż trochę małe, ale fajne. Jest kawiarenka. Także tutaj jeszcze piętro wyżej kolejna wystawa statków. Ojejku, jakich dużo, patrzcie. Ale dużo, nie wiadomo gdzie iść. Tutaj o.
kręcący się globus. Działa? A my jesteśmy tu. No. I ja będę tu. Zobaczcie, jaki realistyczny, jak budowali statek. Mówisz, że straszne? Powiem Wam, że fajnie pomyślane, naprawdę. To tak rzadko kiedy jesteśmy w jakimś takim muzeum, które tak pochłonie dzieciaki, a tu jest fajnie zrobione. Przybyliśmy, słuchajcie, teraz kolejne muzeum, ale wzięliśmy sobie rowery. Jesteśmy pod tym muzeum Glass Center, także idziemy zobaczyć, co tu jest ciekawego. To też jest tutaj za darmo, jest zresztą napisane free. Także zobaczymy, co jest ciekawego. Podobno jest bardzo ciekawe również to muzeum, także pogoda, tak jak widzicie, nie dopisuje nam. Nawet trochę zmokliśmy na tych rowerach. Chłopaki tam zapinają rowery. I stąd będziemy uderzać do jeszcze innej miejscowości. Ale na razie tutaj się chwilę, powiem Wam szczerze, ogrzejemy. Ale nam się udało, zobaczcie. Będzie pokaz Białej jest po lewej. Nie. od godziny 12. Fajnie, bo akurat jesteśmy teraz tutaj, więc idziemy. Mamy 5 minutek. A tu jest sklepik, słuchajcie. I tu są jeszcze jakieś inne informacje, inne rzeczy, które można zobaczyć, ale to może później Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy iść, ale patrzę, co tu jest takiego ładnego jeszcze, zobaczcie. Szklaneczki takie ładne. 6 funtów. Tu też takie różne bajery. Idziemy, bo gdzieś tutaj będzie. Co myślisz, że coś jakieś tutaj ładnego kupimy? Co masz ładnego? A, takie kule. No to jest taką. Ale ładne, faktycznie. I patrzcie, 35p, 50p, ale fajne prezenciki można pokupować. Tu po 20p. Patrz, tutaj są handle. Ale super. Super, ale piękne to jest, wiesz co? Naprawdę. To weźmiemy coś tutaj na pewno. Na pewno, jak będziemy chodzić. funty na tylko to. No to za to 3 funty. A, podstawka taka, ale tutaj później masz kulę, patrz. Ale świetne prezenty. Zobaczcie, super, że nic wcześniej nie kupiliśmy. Nawet największe. Tak, pasuje. Fajnie, że nic wcześniej nie kupiliśmy, bo widzę, że tutaj jest dużo takich ciekawszych rzeczy i ładnych, po prostu ładnych. Idziemy zobaczyć, jak będą robić te szkła. Słuchajcie, ale nam się popsuło, bo okazuje się, że trzeba tam podejść i się zapytać, a nie po prostu sobie stać tak jak my. Także będzie zaraz pokaz. Dużo ludzi tu siedzi, dużo ludzi. So, elements hang down, make the glass, then we go to the basin where the glass sits. And when it's full, it will be the colour. We're going to put one on top of the other. I'm just going to get a little bit of glass out of the furnace. And that'll critical temperature. That's why when we finish a piece of glass, it goes in the oven at 520, and then it's cooled down very slowly, so the outside and the inside of the glass cool at the same rate. Central on the iron. If it's not central, it'll go thick and thin, and she'll lose control. So that barbering there, she's chilling off that point even more. So now she works to shape and form. Scores along the jack line. That makes it really, really brittle. And a touch more water and a tap on the iron. Off it comes. And now Hannah can work on the rim. Słuchajcie, to było bardzo, bardzo, bardzo interesujące, prawda? Tak, zobaczcie, takie wazy jak robią. 45-80. Wygląda fajnie. Ale słuchajcie, kapitalne przeżycie, kapitalne. Słuchajcie, musicie koniecznie tutaj wpaść, jakby tylko będziecie, bo to muzeum tutaj z tym pokazem jest super, tylko trzeba sprawdzić, w jakich godzinach jest pokaz. Myśmy nie sprawdzili, także mieliśmy duże szczęście, że nas Pan wpuścił. Tutaj jest kawiarnia tak samo i tu jeszcze na górze jest wystawa, także idziemy jeszcze na tą wystawę. Ale wygląda to wszystko naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Naprzeciwko jest taki piękny, duży statek. Sklepik zaliczymy później, bo trochę teraz ludzi po tym wyjściu było. Ale jaki ciekawy żerandol. Bardzo ciekawa galeria, puste przestrzenie, nie no. Abstract art. No właśnie, tutaj tak jak widzicie, To jest myśl bardzo. to by się podobało naszej córce w takiej galerii. Ona zawsze odnajduje i rozumie sztukę inaczej niż my. Ja Wam pokażę, co jest za oknem. To jest właśnie za oknem. I słuchajcie, zostawiliśmy Sunderland. Koniec przygody. Muzea były fantastyczne.
Tata postawił na muzeum, w którym byliśmy na początku, czyli w tym Garden, Winter Garden, a młody zdecydowanie wolał pokaz tego dmuchanego szkła, a w tej chwili jesteśmy w takiej miejscowości Seaham. To jest taka miejscowość bardzo malutka, ale bardzo urokliwa. Kiedyś byliśmy. Co prawda, tak jak widzicie, pogoda jest słaba, żeby pospacerować, ale my tu jesteśmy dosłownie na chwilę. No, może coś mi się uda Wam pokazać. Na pewno duży plus, że można z pieskami. Nie ma żadnych informacji, że z pieskami nie wolno, więc to jest naprawdę super. I jest tu dosyć ładnie. Tylko że dzisiaj jest taka, mówię, poniedziałek i taka pogoda trochę słabsza. Wietrznie bardziej. Co tu mamy? Co tu mamy? 1 o'clock. Będzie uderzenie? Nie, raczej wątpię. Wiecie, gdzie jest 1 o'clock? Czy nie wiecie? Dajcie znać w komentarzu, czy wiecie, czy nie wiecie. Albo czy wiedzieliście, bo ja Wam powiem, gdzie jest 1 o'clock. 1 o'clock to jest zawsze w Edynburgu, ale nie w niedzielę. W niedzielę niestety nie ma tego pokazu. Nie strzelają z armaty. Także ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja tyle razy byłam w Edynburgu, słuchajcie, i ja naprawdę ani razu nie nagrywałam filmiku, żeby Wam pokazać w ogóle, jak cudowne jest to miasto i jak pięknie można tam spędzić czas. I co już sobie obiecam, że coś nagram, to zawsze gdzieś w inną stronę się kierujemy. I tak naprawdę w Edynburgu byliśmy w zeszłym roku w styczniu, jak syn miał egzaminy na uniwerek tam, i na tym się skończyło. I później już nas drogi nie poprowadziły w stronę właśnie Edynburga, w stronę Szkocji, także już dawno nie byliśmy. Bardzo ubolewam, teraz jesteśmy blisko, no ale to nie jest wyprawa na 2 dni. A tu jesteśmy i jest, no, tak jak widzicie, ładnie by było, gdyby było słońce. Coś ciekawego to Wam pokażę. To jest drugi dzień naszego wyjazdu. Byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Sunderland, z wycieczek rowerowych. Super pomysł, że wzięliśmy rowery, bo na pewno byśmy tyle nie zwiedzili. No kebab też był ok i właśnie po tym kebabie tak naprawdę niezbyt dobrze się czułam. Ale to mniejsza z tym. Chłopaki byli oczywiście zachwyceni, a teraz idziemy poszukać czegoś fajnego, dobrego. No i na pewno kawkę. No jak to bywa bardzo często nad angielskim morzem. Jest bardzo dużo motywów nawiązujących do I i II wojny światowej. I tak samo dokładnie było w Sutherland. Też były takie duże posągi. Powiem Wam, że jest to bardzo ciekawa aranżacja, bo o tym się pamięta. Tak jak u nas się celebruje inne nasze święta i pamięć żołnierzy. No to tutaj ten, kto żyje, ten wie doskonale, że na każdym kroku są symbole czerwonych maków i no, pomniki, które o tym przypominają. A ja tutaj podejdę jeszcze do płotu i zobaczymy, co tam jest. Czy warto tam zejść, czy nie. No i słuchajcie, miejscowość nie jest taka super ekstra ciekawa, ale za to miejsce okazuje się, że przez cały czas jest dostępna ryba bez glutenu, od razu jak wchodzisz, i mają jeszcze ananasa bez glutenu, także czekam na moją porcję. Pokażę Wam, bo naprawdę fajnie wygląda i jest cały czas informacja o tym, że jest ryba bez glutenu. Zobaczcie tutaj na tablicy, także super, Pan mi ją przygotowuje. Co prawda szybko będę jadła. Jest, słuchajcie, zobaczcie, z oznaczeniem gluten free. To jest pyszny ananas zapewne, bo tu jest zawsze ananas w takim jednym malutkim opakowaniu. Boże, uwielbiam ananasa, uwielbiam ananasa. Co to jest? Tu mamy mushipi. Nie, to jest ananas. Ananas, a tu mamy rybkę. Patrzcie, jak fajnie. O, tada! Oczywiście bez frytek, bo ja nie chciałam z frytkami. Frytka. Tylko mushipi i ryba. Także super, ekstra, bardzo się cieszę. Tak zakończamy sobie właśnie naszą przygodę. Także happy. Jakby ktoś nie wiedział, tak wygląda ananas, który też smażą w właśnie fish and chips. Także jest przepyszny. Ja uwielbiam. Jeszcze to jest wersja oczywiście bez glutenu, ale jest to takie... no taka delicja, słuchajcie, taka delicja. Jak będziecie mieli okazję spróbować, jak pierwszy raz jadłam Wigby, uważam, że jest naprawdę super ekstra dodatek. Taki mini deserek, można powiedzieć, po rybce. Ryba była wyśmienita, także warto było się tutaj zatrzymać. Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się chociaż tutaj na chwilkę właśnie przejść, zatrzymać się i zjeść rybkę, bo nie spodziewałam się, że zjem dzisiaj pyszną rybę. Tak naprawdę nie miałam na nią smaka, ale jak przeszliśmy i zobaczyłam, że jest bez glutenu, no to mówię, nie, no muszę spróbować.
później chodzę i szukam. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo ślicznie, dziękuję, że byliście z nami po raz kolejny. Jak oglądaliście ten odcinek, no to oczywiście czekam na Wasze komentarze. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych miejsc, które odwiedzamy, to dajcie znać również w komentarzu. No jedne miejsca są bardziej urokliwe, drugie są mniej. Niektórym zależy na tym, żeby znaleźć miejsce, gdzie można chwilę pospacerować i pocieszyć się w ogóle samą obecnością nad morzem. Inni wolą rzeczywiście plażować. No pogoda w Anglii nie rozpieszcza. Wczoraj było fajnie, dzisiaj widzicie jest tak sobie. Ale mówię, nam to nie przeszkadza. I tak byśmy musieli tutaj być, więc, że tak powiem, za dużego wyboru nie ma. A każda chwila spędzona na zewnątrz z dzieciakami, a co prawda tutaj ten wypad był tylko z najmłodszym synem i tak był dla nas super. Także ja Wam ślicznie dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia już z kolejnego pięknego miejsca, kolejnego zakątku Anglii, który odwiedzimy wkrótce i może to Was zainspiruje również do tego, żebyście sami się wybrali. Dajcie znać w komentarzu, gdzie byliście na te wakacje albo gdzie jeszcze planujecie być na te wakacje. Może też nam się uda gdzieś wybrać i spotkać. Także dziękuję ślicznie jeszcze raz. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!